Cześć, cześć. Taka próba na Starym Grodzie złowienia i to szczupaka i próba złowienia amurów. Może jakiegoś, jest jakiś szczupaczek. No, szczupaczków i przede wszystkim amurki, może jakiś karp, może jakieś liny. Ja to ostatnio robiłem jakiś czas temu, nie wiem, z 5 dni temu próbę, bo tam w rekordach tygodnia były takieś, chyba konopia. Chyba na konopie było łowione. I mówię sobie, no słabo było, nie? Czekajcie, teraz tak, tutaj wam pokażę. Rzucam sobie tym jerkiem. Oczywiście jakiś tam woblerek. W sumie jakbym duży łowił tutaj i faktycznie te amury by wychodziły, to mogę też spróbować nagrać na inną przynętę. No, także ten wobek F11 myślę i albo ten ugli, jak ostatnio był łowiony w podobnym kolorze jak ten tutaj jerk, to myślę, że powinny działać. Jest godzina 7, więc no, trzeba się spodziewać brania, o ile dalej ten spot tu jest aktywny. No, a jestem 21,67 klasycznie. C2. Tam na tych zestawach właśnie nie mam teraz konopi, tylko mam założone malinę. Malinę mam założoną. Tak, malinkę sobie założyłem. Na jednym mam kukurydzę, na jednym mam tonące. Zobaczymy, czy będzie brało. Nie wiem, jak biorą, jest to aktywna przynęta, no to teraz w tej godzinie powinno być branie. Więc mnie to zastanawia, czy to na pewno na tym spocie łowi. Bo w rekordach właśnie nie tylko jest teraz ta konopia, a świeższe rekordy pokazują z 20, czyli dziś, pokazują właśnie też malinkę. O ile dobrze spojrzałem, także dobra, siedzimy, czekamy. Ja tu spróbuję złowić jakiegoś większego szczupaka. Tam spróbuję zahaczyć jakiegoś amura. Jak zwykle, jeżeli ten film się ukazał na kanale, to znaczy, że coś brało, nie? Dobra, to siedzimy, polujemy. Tu jest jakiś szczupaczek 2-kilogramowy na 2-3. Także dobra, lecimy z tematem. Jak coś będzie fajnego, to ja wracam. Nie ma tu brania na... Właśnie chciałem powiedzieć, nie ma tu brania na spinningu, ale coś tutaj luz zrobiło i płynęło, miałem wrażenie. I nie zdążyłem tego nawet nagrać z samego początku. Dobra. Jest nawet ładny amurek. 8 kg i zobaczcie. Tego w rekordach tygodnia nie ma. Sama kukurydza. Malinka. Tu mam malinę kruszoną, 16 z tego co widzę. Nawet mam tu trawę. Mam tutaj po traktorze malinę i te dwie maliny pelety 12, 8 i w bazie kukurydza. Także taka klasyka. No tu na tą tonącą na razie nic. Będzie taka godzina, w której te szczupaki mniej biorą, to na pewno ustawię sobie trzeci zestaw, żeby próbować. A to całkiem możliwe, że zacznę coś kombinować jeszcze jakąś inną przynętą spinningową, żeby to coś ruszyło. Mam jakiegoś małego szczupaczka. Nie pokazałbym tego, gdyby nie zmiana przynęty na taką. Haczyki mam. Jest dosyć słaby. Ale dobra, zobaczymy, czy coś tu się więcej wydarzy za chwilę na tym zestawie. No jest coś lepszego. Jest coś lepszego. Taką delikatną pauzę zrobiłem i zaatakował. To może mieć z 5 kg, co? Całkiem inna przynęta niż ostatnio. 6, prawie 7. No, ładne. I to wziął tam może przy porzucie w stronę tego kamienia mniej więcej. Delikatnie w prawo bardziej miałem to rzucone. Taką pauzę zrobiłem i był atak. Dobra. No to łowię dalej. Dobra, jest kolejny szczupak. Kolejny taki w miarę myślę. Do tego zmieniłem przynętę. Jeszcze testowałem jednego ręcznie robionego jerka. Teraz założyłem... O! On nie jest większy niż tamten. Założyłem tego takiego normalnego, którego można sobie kupić.
I on dał taką rybkę. Do tego tam wydaje mi się, że prędzej było branie na tym gruncie prawym znowu na kukurydzę i muszę to sprawdzić, co tam siedzi. Jest jakiś karaś czy coś? Coś tu jest. Bez jakiejś takiej większej historii. Nie odzywa się, że siedzi. A to jest zwykły karp. Jeszcze taki malutki. Dobra, no póki co tak średnio tam na tym gruncie się dzieje. Dobra, ja tu łowię dalej, próbuję. Chyba, że będę co szczupaka zmieniał przynętę. Przerzuciłem tym razem trochę na prawo. W sumie sobie tak pomyślałem, że jeszcze tego nie robiłem. To jest jakieś branie? Znowu na kukurydzę. Także rzuciłem tutaj tak jak ten. Prędzej tego nie robiłem. No i tam wziął. Dobra, tu chwilę odczekam, nie ma brania. Możemy to podnieść. Że kolejna ryba na kukurydzę, a na... Niestety na kulkę tonącą się nic nie dzieje. Będę musiał coś tam zmodyfikować. Bo nie oddaje. Kukurydza tak. Kulka nie. Dobra, jest kolejne branie i to już mi się siatki skończyły. Miałem całe 4 sztuki i nie rzucam. Tam zmieniłem na razie na tą kulkę z targu świątecznego. I zobaczymy. 17 metrów, może powinienem ustawić 15, nieraz mówiliśmy troszkę bliżej. Jak zwykle to, co tam jest na początku pokazane, czyli zestawy i przynęty, no to będą te, które jakby ustaliłem, nie? W trakcie. Bo na razie myślę, jak łowić. Okej, dobra, to ja robię sobie teraz tak, materiał do spoda i nie będę właśnie robił PV-a, tylko rzucę takim czymś, co widzieliście. No jest branie teraz na tą kulkę. Co zabawne, ja mam tylko jedną sztukę. Dobra, najpierw wyciągniemy. No, także miałem siekaną kulkę 10 i reszta tu pelety malinowe plus atraktor malinowy. Zobaczcie, jest kolejne 11 kg. Całkiem ładny. Całkiem ładny, a tutaj jeżeli jest fajna ryba, to będę musiał coś zrobić. Albo iść sobie kupić taką kulkę, którą mi się teraz skończyła. To z targu, jak mówiłem. Albo sobie założę 20 i zobaczymy, co się będzie na 20 działo. Zmniejszyłem haczyk też. W odróżnieniu do tego, co miałem prędzej. Dobra, to mówimy tak. I tu sobie rzucę spodem jeszcze tą zanętą, którą mówiłem. Tamte 16 metrów. Tak, 1 metr z reguły daje mniej niż łowię. Dobra, najpierw te 10 porcji mam na tym koncie. Dobra, to 10 porcji i zobaczymy. Zobaczymy. Oby nie pogorszyło. A tutaj będę teraz dalej myślał z tym szczupakiem jeszcze. Dobra, jest tu jakieś branie na kukurydzę. Zmieniłem. W sumie nie, dobra, bo to jest ten, co był na spinningu. Za chwilę będę musiał spinning znowu wyciągnąć, bo jest godzina 17. Będzie w sumie odpowiednia godzina, żeby znowu spróbować ze szczupakami. No ale ten jeden zestaw wrzuciłem też dodatkowo. Też na kukurydze. No, bo widać, na tą kukurydzę malinową najwięcej brań mam. Tam byłem w międzyczasie jeszcze kupić sobie tą kulkę rozmiar 15, ale no to tak słabo. Tam były jakieś ubrania, ale to nie jest to samo, co tutaj na tą kukurydzę. Nie wiem, może wszystkie zestawy będą na kukurydzę za chwilę. Może jakąś kulkę tonącą bym tu dał. No, z kukurydzą. To też może być. No patrzcie, trzeba narzekać, jak zwykle, nie? Na zestawy. Także ja zaczynam za chwilę znowu spinningować, bo będzie odpowiednia godzina. A w nocy będzie full zestaw na amura ustawione. Może jeszcze pora byłoby, żeby zanęcić. Dobra. Wyjdzie ta ryba, jakaś fajna, to ją pokażę. Dobra. Ile to zajęło? Minutę? Ponad się bawił i to patrzcie, co to jest wtedy. Takie coś małego.
Jak się to może tyle bawić z zestawem, nie? Tu mam wrażenie, że było jakieś branie, ale płynie w lewo. Czemu one nie sygnalizują w ogóle tego brania? To mnie zastanawia. Aha, karaś, ale przynajmniej trofijne. Zawsze to jakieś tam z 20 srebra. 2,4, dosyć duże. Dosyć duża sztuka, nie? Prawie 2,5. No, 20 srebra raczej da. To reperuję te zarobki w godzinę i teraz ja znowu sobie wrócę do tego mojego legenda. Nie mogę się połapać w tych wędkach, gdzie ja go mam. Szybciej mi jest po prostu wybrać tutaj z wędek i tu mam te jerkowe. O, jerkowe, dobra. Ja próbuję dalej tą przynętą, tam jest branie na lewym. Jest godzina 18, można popróbować. Muszę znowu wyciągnąć to, co tu jest, ale chyba sobie zrobię znowu takie odświeżenie tych przynęt, które prędzej łowiłem po kolei. Karasek tylko. Także po kolei będę leciał znowu te, które prędzej łowiłem. Bo widziałem, były skuteczne, nie? Dobra, jest branie szczupakowe, tam jest branie jakieś amura. Ładnie się bawi. A tutaj założyłem trochę inne. Skłamałem. Założyłem takiego niebieskiego. 140 wręcz. Myślę, że setkę klikam. Musiałbym zobaczyć setkę jeszcze. Może na setkę też wybrał. Mam wrażenie, że siedzi tutaj ryba. Dokładnie. To jest ta ryba, która tam brała, jak brał tam ten szczupak. O, całkiem ładny czarny amur. Ile to tym rybom nieraz zajmuje ta akcja? Zwłaszcza amurom, one dziwnie biorą zawsze, nie? Zawsze chyba trzeba trochę poczekać. Dlaczego nie ma brań tutaj? Co im się w tym zestawie nie podoba względem tego, to ja nie wiem. Tu jest hak 1.0. Trudno powiedzieć. Musiałbym zanęcić w sumie jeszcze troszkę. Pewno nie markerem. Kolejna fajna ryba tutaj na tym zestawie, a na tym lewym znowu kolejny był karaś. I zmieniłem haczyk teraz na 4 z miedzianego, a tu jest kolejna 8. Znacie, rozumiecie tę logikę tej gry, nie? Tu jest takie coś, tam miałem haczyk wielkości 1, teraz dałem tą 4, zobaczymy co tu się będzie działo, niczym się w sumie nie różnią poza haczykiem. Tu biorą karasie, tu wychodzą z reguły amury. Typowa gra. Już jest taka godzina, że w sumie ciężko chyba będzie coś łowić ze spinningiem, także moja ocena wieczornego połowu szczupaków, tylko ta 1/6 i to byłoby na tyle, jakieś tam okonki. Słabiutko. Słabiutko, może ten spot jest raczej taki poranny od 6, nie o 5 może. Jeszcze spróbuję wtedy. Zobaczcie, kolejne niesygnalizowane branie poza początkiem. Tam puknęło. Ja nic o tym nie wiem w ogóle, że coś tu siedzi. Zrobił się taki delikatny w sumie luz, no to tak samo robi się luz po tym, jak ryba brała, tak? No i później nic. Później zero informacji od ryby, że ona siedzi. Tu jest zestaw już taki, który mówiłem, że może zrobię. Kulka 16, malina i kukurydza. Haczyk taki sam jak tutaj na tym, którym biorą. I od razu dało taką rybę, ale tu myślę, że będzie karasią. Uparte te karasie, chociaż złoty był, to złoty był trofijny, to może srebrnego też by dało. Jeszcze jakby się w sumie, no dobra, nie patrzyłem na kawę jak w kawiarni, patrzyłem w kawiarni jedną rzecz. Były szczupaki, dwa razy prawie 7 kg, 6,999, a moje, sami widzieliście jakie były, prawie takie, brakło im. Nie mogły 7 kg przekroczyć? Nie mogły, nie? Siedzi już tu ryba? Siedzi. Tak, żebym miał fajną kasę z kawiarni, a nie będę miał nic. Jest przynajmniej wymiarowy karpiszon. Także jakaś rybka tu wychodzi. I co ciekawe, chyba te haki są
aktualnie tutaj dobre na tą rybę. Tu coś siadło. Nie wiem, czy ja nie zamienię haczyka, żeby selekcjonowało. Już sami wiecie, jak jest z karasiami. Jak mają brać, to i tak biorą na cokolwiek, nie? Dobra, wrzucam teraz tak 2-0. Niech tu będzie większe. Może wpadnie jakiś czarny amur. 5 kg albo normalny. Też byłoby dobrze. Dobra, jest kolejna ryba i w sumie to jest dobry czas. Dobry czas. O, teraz jest kolejny czarny amur. I to ładne, 8 kg. Dobrze, i to siadło na... Zobaczcie, 2-0. Na ten hak znowu, na te Ultra Series. No to siadło. Teraz znowu bym musiał Jerka wyciągnąć. Tu coś gryzie. Sobie poczekamy. A ta kukurydza jednak najlepiej działa. W międzyczasie zobaczyłem swojego legenda i teraz tak. Wrócę do tych przynek, które chyba najlepiej funkcjonowały. Ten dał tą 7. Jeszcze ten taki niebieski jerk ręcznie robiony dał 7. 6-7 godzina rano. Zaczynają brać. Jestem już godzinę, także moim zwyczajem prawie, że będę kończył. Jeszcze trochę popróbuję sobie tutaj na tym spinningu. Zobaczymy, czy coś z rana ugryzie. No i trzeba wyciągnąć to, co tam siedzi na tamtych zestawach. Bo coś tak na pewno tam jest. Tu siedzi. No to całkiem fajne będzie. 10 może będzie miał, nie? Jest kolejny ładny amurek. Prawie 15. Dobra, to możemy ten zestaw rzucić do wody. A tam, czy tam siedzi i płynie w prawo. Widzicie, minimalizm. Tu jest znowu karaś. Minimalizm. Lepiej dać jedną kukurydzę, czy tam dwie się daje. I daje lepsze ryby niż jakieś kombinowanie z nie wiadomo jakimi przynętami. Tu jest mały szczupaczek. Jest całkiem ładny karp. Ale szczupaki nie biorą. Nie chcą już mi się dłużej siedzieć. Idę to sprzedać i zobaczymy, ile tam zarobiłem. Okej. Dobra, co ja mam w kawiarni? Ciekawe, że zresetowali tą ofertę. Było 7 godzin do końca, teraz jest znowu. Nie wiem, żeby takie coś następowało. Dobra, tu mam jakiegoś amura. 33. Takiego dużego na pewno nie mam. Karasków też nie ma. Okej, to sprzedaję tylko tutaj. $343 plus tam było 30. Całkiem dobry zarobek. Może nie jest jakoś super, ale nie jest tak źle jak na Stary Gród. Ok, pamiętajcie, łapka w górę i na razie.